Cześć, dostaję zapytania, jak ten nowy Roland ma się do Stage'a 4 bądź Stage'a 3. Słuchajcie, to są bardzo podobne instrumenty. Organ, sekcja, acoustic piano, electric piano, wydzielona specjalna sekcja i syntezator. A więc mamy jeden part organowy, jedno akustyczne piano, electric piano oraz mamy syntezator A i B, czyli dwa. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W Nordzie mamy sekcję organową podwójną, sekcję fortepianową podwójną, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli 7 brzmień możemy ze sobą połączyć. Jeśli zrezygnujemy z sekcji organowej, no bo nie każdy potrzebuje podwójnego Hammonda, niektórzy w ogóle nie potrzebują, no to się okazuje, że mamy 2 piana i 3 brzmienia dodatkowe, czyli razem 5. No i tutaj mamy raz, dwa, trzy, 4. Sekcja efektów również jest podobna, ale tych efektów jest więcej w Rolandzie. Ale zauważcie, że mamy chociażby takie jak lo-fi piano. Vibe jest podobny w Nordzie, ale nie ma chociażby trzaskającej płyty. Natomiast felt piano w jednym i w drugim bardzo przyjemne. W Nordzie możemy zmienić chociażby EQ. Wszystko możemy szybko zrobić, aby to piano było jeszcze bardziej chociażby ciemniejsze. Albo bardziej jaśniejsze. To samo jestem w stanie zrobić tutaj. Mogę je rozszerzyć w panoramie stereo albo zawęzić. Bardzo ładne brzmienia. Tych pianin tutaj, fortepianów mamy dużo, no i możemy sobie je edytować i to jest piękne, że ja mogę ten string resonance, damper resonance, czy chociażby moje hammer noise'y bardziej i jeszcze podkreślić. Tego na tym Nordzie nie zrobimy, bo Nord nie daje takich rzeczy. No rezonans chociażby kabinetu. Ten damper noise możemy zlikwidować. To jest przyjemne. No właśnie, teraz mamy przyjemne piano. Tutaj już tego nie ma. Oczywiście moglibyśmy to zrobić nagrywając sobie same hammery na synta i dodawać je po prostu, ale tracimy w tym momencie jeden part. A tutaj już w samym programie ja mam pady dołączone. Takiego bardziej ciemniejszego, a tutaj co mamy dołączone? Nie, tutaj nie ma nic. Producent nie zadbał o to, szkoda, że nie ma żadnego pada już przyszykowanego, trzeba go sobie ustawić. No nie, no, taki FM to bez sensu. I tutaj jest jeszcze wspaniała próbka właśnie takiego felt piano z różowym szumem. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem.
Do tego możecie ładować własne próbki, tutaj nie możecie. Bazujecie na tym, co jest. Oba są przyjazne w ustawieniu, ale w Nordzie Stage'u 3 były setlista, więc mogliśmy te presety sobie poukładać jak chcemy. Tam tego nie ma, tutaj jest. W 4 właśnie zlikwidowali to, nikt nie wie dlaczego, a tutaj możemy sobie budować własne łańcuchy scen i płynnie je przesuwać wtedy, kiedy potrzebujemy podczas utworu. Oczywiście nie urywa nam brzmienie, kiedy gramy. Też nam nie urywa brzmień. Bardzo dobrze. Słuchajcie, 2 instrumenty, ciężko tutaj o zwycięstwo. W Rolandzie, pomimo tego, że tych brzmień jest dużo, to ta edycja nie jest tak zaawansowana jak w syntezatorze Norda. Tam mamy LFO, tutaj tego LFO nie znalazłem i chyba go nie ma. Ja myślę, że pewne update'y spowodują być może wygrywanie nowych próbek, bo ja jestem przekonany, że ten RAM tutaj jest i można to wczytać. Natomiast nie mamy tutaj takiej właśnie zaawansowanej syntezy jak w Nordzie, ale pytanie, czy potrzebujemy. Tutaj mamy shimmer. Odzywa nam się pięknie. Natomiast tutaj shimmera nie ma. Mamy nowe wariacje efektów i one są właśnie jakieś modulowane, ale to nie jest shimmer. Natomiast jeśli miałbym wybrać instrument ten czy ten, tu mamy wersję kompakt, nieważna klawiatura, nie ma to znaczenia żadnego. Jeśli będziemy mieli 88 klawiszy, to będzie pełnoprawny instrument, taki jak ten. Co wybrać? W każdym jest taka sama obsługa, na zasadzie drawbary i lecimy. Jedyna rzecz, która mnie niepokoi, to to, że muszę kliknąć AB, żeby przełączyć się głośnościowo, ale jestem w stanie sobie to gdzieś przyporządkować, więc to też nie jest jakiś kłopot, tak samo jak w Nordzie, chociaż w Nordzie już mamy suwaki i tego problemu nie ma. W Rolandzie jest pewien porządek. Mamy sekcję organową, ale mamy również sekcję piano i tutaj są tylko brzmienia piano i fortepiany. Natomiast electric piano to jest część taka zupełnie odosobniona od acoustic piano. Co to oznacza? To znaczy, że mamy tutaj efekty osobne na tą sekcję. No i mamy tutaj klawinet, Rhodesa, Wurli i piana typu FM. Tego jest sporo, natomiast w Nordzie musimy te piana elektryczne dzielić właśnie z pianinami akustycznymi. A więc ja mogę sobie tutaj połączyć acoustic piano i electric piano i jeszcze mogę z syntezatora również jakieś piano sobie wziąć. W tym przypadku też jest podobnie, ale jest większy bałagan. No ale myślę, że użytkownicy są przyzwyczajeni do Norda i nie będzie z tym absolutnie kłopotu i nikt na to nie narzeka. Ale jeśli dopiero startujesz, to można mieć takie wrażenie, że Roland jest bardziej przyjazny, ale z drugiej strony dużo rzeczy musimy zrobić z shiftem, który jest po środku. Gdyby tutaj były troszeczkę inne kolory, bo ten instrument jest taki smutny, to byłoby nam troszeczkę łatwiej się poruszać po tym instrumencie, ale myślę, że to jest kwestia 1-2 dni i będziemy wszystko wiedzieć. W Nordzie poszli po rozum do głowy i już tych shiftów mamy aż 2. To oznacza, że jesteśmy w stanie szybciej, więc wyrobimy sobie nawyki na zasadzie tego shifta używam do tej sekcji, a tego shifta używam do tej sekcji. Tutaj shift jest po środku, to też będzie automatyczne po pewnym czasie. Mamy wejście mikrofonowe w Rolandzie. Tutaj tego wejścia mikrofonowego absolutnie nie ma. Roland daje nam Master EQ, tutaj Master EQ absolutnie nie ma. Czy Nord daje lepsze brzmienie niż Roland? No zdania przy ostatnim filmie są podzielone, że niektóre brzmienia są spójne, niektóre są po prostu inne, ale również piękne. Tak więc musicie sobie ocenić sami. Do Norda można wygrywać nowe brzmienia, tutaj można wygrywać nowe brzmienia z platformy Roland Cloud. I okej, ale my chcemy swoich brzmień. My chcemy swoich soundów, na przykład jakieś sampli, które nam się podobają, czy jakieś okrzyki, czy jakieś noisy, których potrzebujemy. W Nordzie jestem w stanie to zrobić, w Rolandzie, podkreślam jeszcze raz, nie. Roland ma wyjścia XLR. Nie wiem, dlaczego Nord nie ma jeszcze, bo to jest maszyna sceniczna i wielu akustyków by się ucieszyło na pewno na takie XLR wyjściowe, ale nie ma. Nord posiada tylko albo aż 2 wyjścia osobne,
Roland posiada 4. Widać, że to było tak zrobione na zasadzie musimy dać więcej niż posiada Stage. No i to się troszeczkę udało zrobić. Duży ekran daje nam sporo informacji, ale ekran od Norda wcale nie jest gorszy. To są dwa bardzo podobne do siebie instrumenty. Który wybrać? Wybór należy do Was. Jedna rzecz jeszcze, która mi się podoba, to tak. Sterowanie efektem Leslie jest tutaj, ale również i tutaj. W Nordzie jest mały przycisk po lewej stronie, do którego już się pewnie wszyscy zdążyli przyzwyczaić. To wszystko na dziś. Na razie, pozdrawiam, cześć.